Cześć, witam Was Energik dzisiaj w takiej dość niecodziennej recenzji, ponieważ dzisiaj mam dla Was omówienie gry Luigi's Mansion w ramach oczywiście to było grane Console Edition. Jak zapewne część z Was wie, nie jestem fanem gier od Nintendo. Przeszkadza mi ten ich infantylizm w grafice, ta dziecinna grafika, która zawsze mnie odrzucała i którą zawsze te gry od Nintendo były dla mnie, przynajmniej oczywiście nie jest to uczucie zgodne z rzeczywistością, ale były zawsze dla mnie kierowane dla dzieci. Zresztą, żeby długo nie szukać, przy 6. generacji tak naprawdę wpływało to na sprzedaż GameCube'a, gdzie gracze po prostu uważali, jak i game devi uważali, że GameCube jest po prostu konsolą dla dzieci. I ta tendencja moja, cały czas ona się podtrzymuje. Ja bardzo lubię czytać o Nintendo, bardzo szanuję ogólnie gry Nintendo za ich podejście do tematu, za ich kreatywność, te wszystkie pomysły, które mieli w Kirbym, w Mario, czyli tam z papieru Mario. Kirby chyba był w świecie z plasteliny, w świecie z chyba kartonu albo z takich szmatek różnych. Absolutnie niesamowicie kreatywne pomysły, aczkolwiek zawsze miałem to takie, tak mnie odrzucało, odbijałem się od tego, że ta infantylna grafika nie przemawiała do mnie. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że to samo mam odczucie do konsol Nintendo. Nie, bo na konsolach Nintendo jest wiele fajnych gier, które mnie interesują, które w jakiś sposób mnie ciekawią. Nie są to produkcje wyprodukowane bezpośrednio przez Nintendo, aczkolwiek najbardziej mam problem z tymi produkcjami, które są tworzone przez właśnie zespół Nintendo i opierają się na tych najbardziej znanych markach, czyli tam Kirby, Yoshi, Mario, Donkey Kong, Zelda. To są gry, które mnie strasznie odrzucają tą właśnie grafiką. I ostatnio podpiąłem sobie Wii, no i mówię, może sprawdzę jakąś grę właśnie od Nintendo, która jest taką typową grą Nintendo, właśnie Luigi's Mansion, która została wydana na GameCube'a, i zobaczę, czy może mi się gra spodoba. I powiem Wam, że spędziłem naprawdę kilkanaście bardzo sympatycznych godzin z grą i muszę przyznać, że grało mi się w to naprawdę nieźle. Oczywiście ta grafika, ta infantylność cały czas w tej grze jest, aczkolwiek Nintendo ma pewien taką... zawsze ma pewien pomysł na grę. Oni nawet z prostej mechaniki, która w tej grze, w Luigi's Mansion jest banalna mechanika, potrafią wykrzesać naprawdę całe pokłady kreatywności i stworzyć coś, co jest naprawdę niesamowite i rzadko się spotyka w innych grach, tak? To jest w mojej opinii też taki plus Nintendo, że oni zawsze idą pod prąd, tworzą pewne rzeczy, które są nowe, które są świeże, ale głównie zazwyczaj te gry skupiają się na samej przyjemności grania, a nie na fabularnym aspekcie, że tak powiem. Takie mam oczywiście przeświadczenie i pewnie to nie jest, nie odnosi się do każdej gry, bo pewnie są gry na Nintendo, których ja nie znam, na przykład z serii Mario, które mają fantastyczną fabułę, natomiast ja może ich po prostu nie znam. Opieram swoją wiedzę na tym, co już grałem, na tym, co czytałem o tych grach i tak dalej. Moje pierwsze zetknięcie w ogóle z grą Mario było przy Commodore C64 i była to gra Mario Bros. I warto pamiętać, że nie Super Mario Bros, bo Super Mario Bros to było lepsza była Giana Sisters, to jest wiadome. Natomiast Mario Bros to była gra, która różniła się od tych Marianów, które zapewne są Wam znane. Polegało to na tym, że była to gra, w zasadzie najlepiej się grało w koopie. Jeden z postaci był Mario, drugi był Luigi i z takich rur po bokach wychodziły żółwie. I trzeba było te żółwie uderzać pod taką platformą, pod tym żółwiem. One się wtedy przewracały i można było tego żółwia wtedy wyeliminować. Jeżeli mi się chciało, to macie tutaj fragment gameplayu, jak to wyglądało. I to było moje pierwsze zetknięcie z grą Mario Bros. Spędziłem przy tym masę czasu z moim kolegą Piotrem, z którym uwielbialiśmy grać w gry koopowe. Obok naszego ulubionego Buble Boble, to właśnie Mario Bros chyba stało na drugim miejscu. Przede wszystkim był to oczywiście koop kanapowy, który doskonale się sprawdzał w tego typu grach. I jakiś czas później oczywiście o tej grze zapomniałem, wychodziły tam te kolejne Mariany,
Potem zetknięcie takie z Mario miałem z Mario 64, aczkolwiek muszę przyznać, że łącznie w Mario 64 może grałem w godzinę, doliczając wszystkie te odpalenia, które robiłem do jakichś materiałów, bądź patrzyłem jak działa emulator, także nie za dużo, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem. Zawsze mnie tutaj interesowało, skoro pierwsza część gry, znaczy nie wiem czy to pierwsza, ta na Commodore, Mario Bros, tak, czyli bracia Mario i ten główny hipek czerwony też się nazywa Mario, czyli on się nazywa Mario, Luigi Mario i Mario. Co ciekawe, moje rozkminy zostały tutaj, nie tylko ja miałem takie rozkminy, bo zerknąłem na Wikipedii i faktycznie ludzie mieli takie właśnie rozkminy. Czy to jest Mario? Okazało się, że nie, że to jest Mario, nie ma nazwiska. No nieważne. W każdym razie potem były te kolejne gry z Marianem, które mnie jakoś ominęły. Tak jak mówię, na Commodore było Super Mario Bros. I była Giana Sisters. Oczywiście Giana była o wiele lepsza. Potem był na Nintendo 64 i potem właściwie już po Nintendo 64 całkowicie odpadłem, jeżeli chodzi o gry z Mariem. Mam co prawda na Wii Super Mario Galaxy 2 części, ale nawet w ich ani razu nie odpalałem. No i słuchajcie, postanowiłem sięgnąć po tego, wracając do tematu, postanowiłem sięgnąć po tego Luigi Mansions. Nie jest to typowa gra z Marianem, bo tak naprawdę sterujemy tutaj bratem Maria, czyli Luigi. Gra jest fabularnie, to jest banał. Otóż Luigi wygrywa jakąś taką posiadłość, w której są duchy, której straszy, spotyka szalonego doktorka, który zbudował specjalny odkurzacz na duchy, no i naszym celem jest pozbycie się wszystkich duchów z domu, a w międzyczasie okazuje się też, że wcześniej do tej rezydencji przybył Mario i został on uwięziony przez duchy w takim obrazie. No i naszym celem oczywiście jest uwolnienie i Mariana i pozbycie się wszystkich duchów. No i tutaj wchodzi pierwszy aspekt, ponieważ gra jest, tak naprawdę gra jest nieduża, ona zajmuje tam 100 parę mega, nie wiem ile, musiałem tam zerknąć, nie jest nieistotne, ale udało się wykrzesać z tej prostej mechaniki, w której chodzimy Luigi i mamy odkurzacz i wciągamy te duchy, wykrzesać mnóstwo ciekawych pomysłów, które trzeba przyznać, że tutaj ta kreatywność, tak zawsze w tych grach od Nintendo ta kreatywność eksploduje w różnych aspektach i tutaj między innymi na tej prostej mechanice starano się w pewien sposób zmieniać. Każda walka z tym głównym duchem jest troszkę inna. I to jest naprawdę fajne, bo fajne są te pomysły, które mieli twórcy. A więc Luigi oprócz odkurzacza ma jeszcze latarkę. I cały problem polega na tym, że żeby ducha złapać w odkurzacz, na początku trzeba zaświecić mu latarką w oczy. Wtedy pojawia się u niego takie serduszko. I wtedy możemy zacząć wciągać ducha do odkurzacza. I teraz polega to na tym, nie wiem czy mam pada, czekajcie. Polega to na tym, że aby wciągnąć ducha w odkurzacza, musimy tym żółtym, nie wiem jak to się nazywa, grzybkiem klikać, znaczy przesuwać w odwrotną stronę niż ciągnie duch. Wtedy zabieramy mu energię. I tak jak ta energia wpadnie do zera, duch zostaje wciągnięty do naszego odkurzacza. Oczywiście oprócz tego możemy zwiedzać całą rezydencję. Możemy wciągać kurz z różnych obiektów, znajdując w nim skarby, głównie są to jakieś tam pieniądze, ale czasami serduszka dodające energię. No i mamy też takich powiedzmy bossów, czy też takie główne duchy, które przebywają w określonym pokoju. Na każdy z tych duchów jest inny sposób pozbycia się go, tak? Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać całej tej mechaniki, bo właśnie cała zabawa polega na tym, żeby odnaleźć ten pomysł, jak danego ducha złapać, natomiast podam jeszcze na przykład dwóch takich duchów, tak? Jeden na przykład myje się w wannie, później w trakcie gry możemy do naszego odkurzacza wciągać żywioły i tak na przykład możemy wciągnąć lód i możemy zamrozić wodę w wannie duchowi, on wtedy wyjdzie i możemy zacząć go łapać. Innym razem mamy dziewczynkę, która boi się, że pomoczy łóżko, z tym, że tutaj jest taki problem, że pokój jest odwrócony do góry nogami, więc ona jakby leży na łóżku, ale łóżko jest przyczepione do sufitu, więc musimy to łóżko polać wodą z odkurzacza, no i wtedy możemy je wciągnąć. Także tych pomysłów naprawdę jest tutaj dużo i one są naprawdę fantastycznie zaimplementowane i świetnie się to, strasznie bawi to odkrywanie, jak danego ducha pokonać. Oprócz tego mamy jakieś takie pomniejsze duszki, które gdzieś tam latają, które nam przeszkadzają.
wprowadzają. No i oczywiście rezydencja ma mnóstwo zamkniętych drzwi. Z każdym pokonanym jakimś ważniejszym duchem dostajemy klucz do kolejnych drzwi, otwieramy kolejne lokacje, które były wcześniej niedostępne i tak można powiedzieć, że to trochę taki przypominało mi trochę chodzenie po rezydencji w Resident Evil. Właśnie ta rezydencja w Luigi's Mansion. No gdzieś mamy oczywiście ten cel w tle, którym jest uwolnienie Mariana z tego obrazu. Wszystko jest niesamowicie sympatyczne, kolorowe, fantastyczne i to te duchy mają fajny ten design, to są takie jakby postacie tych mieszkańców tych domów, więc i mamy tam matkę i mamy tam babcię, różnych takich fajnie wykreowane te duchy. Mnóstwo takich pomysłów pobocznych, typu, że na przykład podlewając wodą kwiatka, no to ten kwiatek urośnie, tak? Dużo takich fajnych elementów, które w grze się znajdują, aczkolwiek tego kombinowania z tymi żywiołami w mojej opinii jest troszkę za mało i mogłoby być tego więcej. Jest parę problemów w Luigi, które niestety były trudne do przełknięcia. Może dla osób, które od dawna grały na GameCube, te problemy nie są jakoś zbytnio odczuwalne, natomiast dla mnie przede wszystkim problem jest ze sterowaniem, ponieważ możemy wybrać dwa sposoby sterowania. Albo poruszamy się prawą gałką, natomiast obracamy się lewą, czyli tym żółtym grzybkiem. I to rozwiązanie jest ok, z tym, że problem mam taki, że Nintendo z jakiegoś powodu to wycięcie w padzie, w którym jest grzybek, stworzyło ośmiokątne. Nie wiem, czy to widać. Nie jest ono okrągłe, jak w normalnych padach, tylko jest ośmiokątne, co miało chyba od razu powodować, że możemy wskoczyć w 45 stopni grzybkiem. Niestety w grach, w których wymagane jest płynne obracanie, strasznie to irytuje. No niestety, tu muszę przyznać, że to sterowanie tym jest strasznie irytujące. Co ciekawe, w tym grzybku dużym też jest ośmiokątny otwór i też się dosyć ciężko tym steruje, ale to, ponieważ nie ma tej wypustki tutaj, tak jak ten duży grzybek, tylko jest takim grzybkiem bez tej wypustki, tak? Bez tego talerza, to sterowanie jest naprawdę koszmarne i muszę przyznać, że do końca gry nie mogłem się przekonać do tego i nie mogłem się przyzwyczaić do grania właśnie w ten sposób i to jest w mojej opinii jedna z wad. Drugą jest dosyć dziwny poziom trudności. Ogólnie gra jest strasznie taka sympatyczna, prosta, przechodzisz sobie, po prostu jest radosna. Poziom trudności jest radosny, nie irytujący. Przechodzisz, ja chyba tam w trakcie gry zginąłem może, nie wiem, ze 2 razy, także przechodzisz sobie płynnie, wszystko jest spoko i dosięgasz do ostatniego bossa, gdzie poprzeczka jest ustawiona o wiele wyżej niż cała gra. I to jest takie zderzenie się ze ścianą, bo nagle mechaniki, które wypracowałeś i które no, czasami wykorzystywałeś, czasami z błędami, czasami nie, ale pozwalały one przejść dalej, nagle stajesz przed ścianą, którą jest ostatni boss, którego bardzo ciężko pokonać, bo nie wypracowałeś sobie sposobu poruszania się wcześniej na takim poziomie, żeby z tym bossem spróbować się zmierzyć. Także ja się tam trochę męczyłem z tym, muszę przyznać, ale no w końcu mi się udało przejść. I muszę przyznać, że bardzo spoko. Słuchajcie, na koniec takie pytanie, czy Luigi's Mansion to fajna gra? Ja powiem wam, że jest fantastyczna gra. Ja się naprawdę świetnie bawiłem i tutaj pluję sobie teraz w brodę, że wiele z tych gier Nintendo mnie ominęło. Prawdopodobnie po część z nich sięgnę i pojawią się one tutaj w serii To było grane, aczkolwiek nie będę psychofanem Nintendo. Nie sądzę, że będzie mi się chciało grać w Zeldę, ale pewnie Super Mario Galaxy tam gdzieś się powinno pojawić. Natomiast muszę przyznać, że naprawdę Nintendo pod kątem przygotowania gier ma ten patent, że im nie chodzi o fabułę, im chodzi o samą przyjemność gry. O to, że siedzisz, grasz, żeby to było fajne, żeby to było przyjemne. Natomiast gdzieś na dalszy plan schodzi fabuła i jakiś cel główny, który w tej grze jest zarysowany, ale głównie chodzi o tą samą przyjemność grania. I to się naprawdę udało i gra jest naprawdę fantastyczna. I jeszcze mały protip, ponieważ gry na palu działają tylko w 480i i nawet mając przerobioną konsolę nie sposób odpalić ich w 480p. Znalazłem rozwiązanie, otóż na emulatorze na Nintendo Wii, na emulatorze, który się nazywa Nintendo, akurat Luigi Mansions wersja palowska odpala się w 480p i ten obraz jest całkiem niezły i można grać tak jak w trybie NTSC, także nie trzeba mieć konsoli NTSC. To jest, myślę, dosyć ważna informacja dla osób, które zgrywają materiał z
konsol na komputer, tak jak ja, i chcą mieć jak najlepszą jakość, także oczywiście można też sięgnąć po emulator, ale ja zrezygnowałem z grania na emulatorach, wszystkie gry będę ogrywał oryginalnie na konsolach. Także słuchajcie, fajna gra, fantastyczna, naprawdę bardzo przyjemnie się zaskoczyłem, bardzo sympatycznie i tylko mnie to zachęciło, żeby sięgnąć po inne gry ze stajni Nintendo, które pewnie tutaj się pojawią. No, to tyle. Nawet dzisiaj gra się fajnie sprawdza, jest nadal sympatyczna, nadal fajnie się gra i w żaden sposób nie... To jest ta przyjemność, która płynie z tej gry. Nie irytuje, ale po prostu jest przyjemna. Ok, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.